Oh my viewers, jakby to powiedział James May. Witajcie moi widzowie. Dzisiaj będziemy dla Was testować Dacia Spring elektryczną w wynajmie pewnej firmy krakowskiej. Więc tak, aby ją uruchomić, po prostu wkładamy zwyczajny kluczyk. Przekręcamy raz. Przekręcamy drugi raz. Czekamy aż się wyświetli OK. No i wtedy auto jest uruchomione. Mamy teraz światła automatyczne. Możemy zajrzeć teraz pod maskę, którą otwiera się tutaj. Obok jest dźwignia od klapki ładowania, którą też otworzymy. Tu mamy w zestawie wersję z gniazdem CCS, także możemy ładować się prądem o mocy 30 kW. Teraz otworzymy maskę. Jak widzimy, jest tutaj sporo miejsca. Można by włożyć jeszcze plecak z kablami. Jeśli chodzi o takie użytkowe rzeczy, to oprócz LEDowych świateł do jazdy dziennej mamy jeszcze światła mijania i drogowe na zwykłych żarówkach, które jest dość łatwo, myślę, wymienić. Jest dość łatwy dostęp, nie ma potrzeby rozbierania zderzaka czy czegoś takiego. Tu mamy zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, zwykły 12V akumulator do zasilania urządzeń pokładowych, gniazdo zapalniczki i tego typu rzeczy. No dobra, to wejdziemy sobie do środka. Może jeszcze bagażnik zobaczymy. O! Dobra, uwaga. Bagażnik otwiera się tutaj takim przyciskiem. Nie jest to jakoś do końca wygodne, ale nie ma z tym problemu. Bagażnik, jak widzimy, jest całkiem spory. Tu teoretycznie powinno być jeszcze koło zapasowe, ale w wersji do wynajmu widać go nie ma. Mamy za to trykot. Co prawda próg załadunku jest dość wysoki, ale myślę, że na tego rodzaju auto to i tak nieźle, jeśli chodzi o przestrzeń bagażnika. Co prawda, jeśli chodzi o jego zamykanie, to według mnie brakuje tutaj czegoś do złapania. Mogliby tu zrobić jakąś rączkę chociaż. Łapek za to jest tak średnio wygodne. Tak trzeba by dotknąć zazwyczaj brudnej klapy. Tutaj mamy gniazdo zapalniczki i zrobimy pewien test. Zobaczymy, jakie daje napięcie. Mamy napięcie
które nam w sumie skacze od 13,3 do miejscami 14 V, ale jest to 13,3. Zobaczymy, jak wyłączę kluczyk w stacyjce, czy to napięcie dalej będzie. Nie ma. Po pierwszym przekręceniu, kiedy włącza się radio i ogrzewanie, to napięcie już się pojawia. Czyli generalnie jest to napięcie trochę niższe niż o tej porze zimą byłoby w normalnym samochodzie z alternatorem. To pewnie tam pracuje jakaś przetworniczka. No dobrze. To wsiadamy. Patrzymy dalej. Ogrzewanie jest elektryczne, więc załącza się od razu. Tak, już mamy ciepłe powietrze. Co prawda nie jest to takie, jak to powiedzieć, instantly, jakby się mogło wydawać. Jakbyśmy uruchomili farelkę przy -4, trzeba paręnaście sekund poczekać, aż zacznie ciepłe powietrze lecieć, ale po minucie ono jest już wyraźnie ciepłe, nawet na pierwszym biegu. Są elektryczne lusterka, elektrycznie ogrzewane, elektrycznie regulowane. Jest klimatyzacja. Elektryczne szyby tutaj otwierane z przedniej środkowej konsoli, które przymarzły. Działają po przekręceniu kluczyka w drugą pozycję. Mamy też przycisk Eco, który ogranicza nam moc silnika i przez to troszkę wydłuża zasięg. Obecnie mamy 86% naładowania akumulatora, co daje nam przewidywalnego zasięgu 79 km przy temperaturze -4. No i jest to wyraźnie mniej niż wskazywałaby norma WLTP, do której był ten zasięg odnoszony i miał wynosić około tam 200 km, a w cyklu miejskim nawet 300 km. No ale w tych temperaturach, jak widać, jest to nieosiągalne. To co? Ruszamy? Ruszamy. Ok. Jesteśmy na ok. Mamy ok, dobra. Światła są na auto. Lusterka ustawione. Teraz tutaj mamy takie pokrętło. Do wyboru mamy drive, neutral i reverse. Przekręcamy na drive. Jak tylko puścimy hamulec i zwolnimy normalny ręczny, co jest już, myślę, rzadko spotykane w tego typu samochodach, samochód zacznie powoli się toczyć do osiągnięcia prędkości około 6 km na godzinę. Czyli no, jak w zwykłym automacie. Pokrętło według mnie jest bardzo, bardzo fajne, bo jest takie solidne, a nie jakaś tam malutka manetka, czy nie daj Boże dotykowy przycisk. Jak stoimy, jest bezgłośny, ale jak wciśniemy pedał przyspieszenia, to nawet się bardzo zrywa. Już mamy 50 na godzinę. Tutaj musimy się na lewy pas ustawić. Jak poruszamy się wolno nad zewnątrz, słychać taki dźwięk, który ma ostrzegać przechodniów,
że idziemy. Brzmią trochę jak jakieś UFO by nadlatywało. Ale nie jest jakiś nieprzyjemny ten dźwięk. W zasadzie można odnieść wrażenie, że jest to normalny dźwięk, jaki wydawałby po prostu, nie wiem, skrzynia biegów w normalnym samochodzie. O, teraz włączył nam się tryb Eco, żeby nam wydłużyć zasięg. Jak puścimy hamulec, to on sam zwalnia i rekuperacyjnie odzyskuje energię do osiągnięcia tej prędkości 6 km na godzinę. Jak depniemy, to nie ma na nas mocnych. Teraz się ustawię tu na prawym pasie. Staram się jakoś jechać zgodnie z przepisami. Tutaj po lewej stronie mamy wskaźnik, że tak powiem, stopnia rekuperacji. Teraz jest poziom 3. On nie jest jakoś regulowany, tak jak w innych samochodach typu Kia. Tu mamy bus pass. Ponieważ jest to samochód elektryczny, możemy się tym bus passem przemieszczać. Jest to niewątpliwa zaleta elektrycznego samochodu. To ogrzewanie jest tak dobre, że już w sumie zrobiło się nawet ciepło. Może wyłączymy. W celu jeszcze 5 km. Aktualnie mamy 76 km przewidywalnego zasięgu. Teraz pojedziemy już normalnie. Teraz nie wiem, czy będzie się kończył, czy nie. Generalnie ta rekuperacja jest na tyle dobra, że sprawne operowanie gazem, że tak powiem gazem, powinna do minimum zredukować potrzebę używania hamulca. A jak wiadomo, rekuperowanie trochę wydłuża ten zasięg. Więc tutaj eco-driving się opłaca. Dalej zajedziemy. Jest też nawigacja, ale niestety w wynajmowanym samochodzie nie ma polskiej mapy. Nie wiem nawet, czy jest jakakolwiek. Tylko na to, że nie. Niestety. Mamy też możliwość wyłączenia kontroli trakcji. Jest nawet ogranicznik prędkości. Aha. I tutaj na kierownicy możemy sobie ten ogranicznik tutaj założyć.
ograniczyć, więc zaraz to sprawdzimy. Tutaj nawet widzę do 130 teoretycznie, ale ten samochód chyba nawet nie da rady jechać więcej jak 130. Dobra, tu mamy ograniczenie do 70, więc ustawię 70. Brakuje trochę ogrzewanej kierownicy. Przydałaby się. Teraz będziemy pierwsi na światłach. Wyłączę tryb Eco. Zobaczymy jak przyspieszy. Tam jest 70, ogranicznik mam na 70. Więc nie przekroczę. Co my tu mamy jeszcze? Mamy tu czynniki parkowania i kamerę cofania. Czynniki parkowania możemy wyłączyć. Co, możemy zablokować elektryczne szyby. Światła do jazdy dzielnej są w technologii LED. Reszta to są zwykłe żaróweczki. Jedziemy. I już osiągnęliśmy nasze 70 km. Czyli ogranicznik tylko tak naprawdę wskazuje nam, że tę prędkość osiągnęliśmy, ale jej fizycznie nam nie ogranicza. Dobra, wpuścimy tego pana. Śmieciarka zepsuła nam trochę. Jeszcze 7 minut, 75 km zasięgu i 80 km. Akumulator ma w sumie dość niewiele, 20 bodajże 6,8 kWh, co w porównaniu z innymi samochodami elektrycznymi no, wydaje się dość mało. Jednakże czy ja jestem na dobrym pasie? Czy nie? Chyba nie. Tu będziemy skręcać w lewo. No więc, jak mówiłem, akumulator wydaje się nieduży, ale ten samochód ma niecałą tonę masy własnej. DMC to jest jakieś 1250 kg. A więc niedużo. Nawiew i na mniejszą temperaturę to też będzie trochę oszczędzać energię. Średnie zużycie na poziomie 19,9 kWh na 100 km. Więc jest też możliwość pokazania. Jest możliwość pokazania aktualnej mocy.
29 kW, 30 kW. Oj, ale tu chyba skręcam w lewo. Sorry. Coś. A i pokazuje nam przy okazji też wtedy, jak rekuperujemy energię, ile jej odzyskujemy w kilowatach. Sobie tu przymnożymy przez czas, to możemy obliczyć, ile kilowatogodzin odzyskaliśmy. Teraz poczekam 5, 6. Jak troszkę wciskamy hamulec, to wydaje się, że tej energii rekuperuje się więcej. Jak się tylko go delikatnie wciśnie. O, tutaj przetestujemy sobie zawieszenie. Jak na teoretycznie francuski z założenia samochód, no poniekąd Dacia kooperuje z Renault. No tutaj daleko już nie pojedziemy. Byśmy musieli gdzieś tu zaparkować. Samochody elektryczne mają darmowe parkowanie. No a zwłaszcza te wynajmowane, to że tak powiem, mają opłacone parkingi miejskie z góry. To co, byśmy tutaj gdzieś musieli zaparkować. Czy tu się zmieszczą? Czy będę wystawał? Czy może lepiej tam? A to w sumie? O, tutaj mogę. My teraz się zatrzymujemy. Przekręcamy, wciskając hamulec na reverse. Powinna nam się uruchomić kamera cofania i puszczając tylko lekko hamulec, cofamy się. Молодец. No. Wyłączamy i idziemy. Jak widzimy, nie jest zbyt dużym samochodem. Ma jedynie 3,7 metra długości, jakieś 1,5 metra szerokości. Nie, jakieś może niecałe 2,60 wysokości. Ale jak na taki mały samochód ma dość duży prześwit. Koła co prawda nie są imponujące. 165 na 70 na R14. Wejdźmy do środka. Jeszcze może zanim wyjdziemy, pokażemy jak jest z tyłu. Ja spróbuję sobie tutaj wsiąść. Mam 1,77 m, w czapce trochę więcej, więc taki mężczyzna mojej postury w ruskiej czapce też się tu zmieści, więc źle nie jest, a dzieci tym bardziej. Co prawda z racji właśnie na niską dopuszczalną masę całkowitą, 3 kolegów na siłownię raczej nie weźmiemy, chyba że są bardzo szczupli, jak ja.
A już będziemy jechać dalej. Ok, sprawdzimy wydajność ładowania gniazda USB. Możemy sobie tutaj wpiąć kabelek do ładowania. Tutaj jest tylko jedno gniazdo. Obecnie daje nam jakieś 300 do 400 mA, a nawet 460 mA prądu ładowania. No może to nie jest quick charge, ale żeby podtrzymać telefon przy życiu jak najbardziej się nada. Jest Android Auto, więc myślę, że uda nam się w połączeniu z telefonem tutaj uruchomić nawigację. No zobaczymy. Dalej. Brak wyników. Ja, bo jestem w trybie. O, jest dobra. Kraków. Dziesięć minut do celu, 6 km. Kieruj się na północny wschód. Ok. No to jedziemy. Będziemy musieli zawrócić. Możemy to zrobić na ręcznym. Za 400 metrów skręć w lewo. Dobrze. Teraz przejazdu przez próg. Nie było tak źle. Tu chyba jak we wszystkich daciach działa w ten sposób, że im szybciej przez próg przejedziesz, tym lepiej. Nie, żebym polecał, ale... Czemu to jest tak ciasno? Skręć w lewo. Jeśli chodzi o głośniki, mamy chyba tylko dwa z przodu na podszybiu. Szału nie ma. Jeśli chodzi o bas, to no słabo. Ale no, coś tam gra.
maksymalna 120 na godzinę. 119. Nie no, przed chwilą miałeś 120. Przed chwilą było, ale jest trochę pod górkę. 36 kW. 37, 36. 123, 4, 124, 5, 6. 127, 129, 130, 131 z górki. No dobra. To był max. Teraz musimy zwolnić, bo nam zabraknie energii. Czy tak jak on mi tu pokazuje, zawrócę, będzie ok? Tak myślę, tak. Dojdziemy tam, gdzie chcemy. Tak. Okej. A czy ja dobrze widzę, że on ci zjadł 7%? Na to wygląda. Tym jednym przyspieszeniem do 130. A teraz sprawdzimy, ile będę zużywał jadąc za tirem. Jadę sobie za tirem z prędkością 99 km na godzinę i zużywam teraz 3 kW, ale to tak ciężko wymierzyć. 5 kW, 6 kW, 89, 88, 7 kW. Tu w prawo, w prawo. Zielone. I 70. Ile to trwało? 11,8. Nieźle. Czy mi się wydaje, czy zostawiłem w tyle ten samochód za nami?